I witam gorąco w kolejnym odcinku Bitcoin Phoenix. Tym razem wracamy do kryptoporadnika, gdzie mamy Boba Loukasa, 4-letni cykl. Druga część, zapraszam. Kontynuujemy od ostatniego momentu. I to jest jedna z tych sytuacji, gdzie możemy zacytować Warrena Buffetta. A więc bądź chciwy, gdzie inni są bardziej wystraszeni. A wiemy, że teraz ten strach na tym rynku panuje ostatnio. A ja uwielbiam kupować, kiedy bardzo dużo osób boi się marketu. Gdzie myślą, że pójdziemy jeszcze niżej. I gdzie market gdzieś może w granicach nawet jest w niektórych przypadkach 80%. Altcoiny na przykład. 90% plus, a niektóre z nich 90% i wyżej. 95-98%. And also let's not forget a lot of these coins are down, but a lot of people have capital tied up in bankrupt entities that they may not see back. So there's been a lot of hurt and a lot of cleansing in this cycle that's also not. A więc wiemy, że mamy bardzo dużo gdzieś wyczyszczenia na tym markecie. Specifically represented in a lot of the prices of, i reprezentuje się to oczywiście w cenie of these assets. Tych wszystkich aktywów. So we're close enough. That's the point. A więc jesteśmy wystarczająco blisko. Overarching point here. We're close enough. You can't go looking as an investor, as a nie możemy iść tutaj jako inwestorzy ewentualnie. Long-term holder to bottom ticker buy in a bear market. I mean, żeby kupić tylko i wyłącznie na samym dołku. Wonderful if you can do it. Jeżeli to umiecie zrobić, świetnie. Ale tak naprawdę nigdy to się nie zdarza. And the reason it's not feasible is if you go looking for it, what ends up happening is you never get it and the market will najczęściej się dzieje tak, że nigdy nie wejdziesz w pozycję, bo myślisz, że idzie jeszcze niżej. Reverse on you. Tak samo na szczytach. Before you know it, you could be locked out of getting your position. And locked out just like so many were locked out in 2019. Tak jak tutaj bardzo dużo osób zostało poza pozycją, wyłączonych z pozycji w 2018-19. If you go back and look at a daily chart of that period. Here it is here and you look at the 60-day cycles and I don't like. Można zobaczyć tutaj na te 60-dniowe cykle wewnątrz 4-letnich cykli. To talk about such short-term cycles on this gdzie mieliśmy takie wzrosty. On this series, but it's important, these 60-day cycles, when we had that drop in December, then we had that sort of higher low, then we had. A więc mieliśmy coraz to wyższe dołki. This sort of double top and i podwójny gdzieś double top, czyli podwójny szczyt, który się tutaj uformował. Then on day 47, just short of, well short of a 60-day cycle, it came up to this point here. I gdzieś w dniu 47 tego 60-dniowego cyklu uderzyliśmy jeszcze raz w granicę tego $4100–4200. April and everybody, well not everybody, but w kwietniu 2019. O, zobaczcie, wtedy zaczęliśmy również w okolicach tej daty tłumaczyć. So many people were looking for this to roll over and make a move down to test those lows and maybe even make deeper lows. We had that bear market mentality. Dlatego mieliśmy ten bear market, czyli tą mentalność dołka, czy powiedzmy niedźwiedzią. That bear market fear was still prevalent throughout the space. And then ludzie tak naprawdę nie wierzyli. You had this massive volume event where, a potem mieliśmy te masywne eventy wolumenu, Bitcoin went from 4100, gdzie Bitcoin wyszedł z $4100 to within a couple days to 5300 do około $5300. That's a 20% lockout. 20%, gdzie zostaliście poza pozycją. Jeżeli się zastanawialiście, czy wejść wtedy, 20% poza. So many were waiting to get their position, didn't get it, and then thought, well, it's going to retrace this breakout, right? And it just dokładnie. Każdy wtedy myślał, że zejdziemy niżej, gdzieś do tego breakout. Just went sideways and trended high. Mieliśmy tak naprawdę trend boczny, lekko zwyżkowy. And then just another 3 or 4 weeks later, 3-4 tygodnie później, from April 19th at 5000, dziś pod koniec kwietnia 2019 około 5000. Within 3 or 4 weeks, dziś w 3-4 tygodnie at 8000.
weszliśmy na $8,000. So I don't think we're going to get something similar to that. But Nie wydaje mi się, że będzie aż to tak wybuchowe, jak ostatnio, czy widzicie, zwyżkowe, we could. ale może. And if you don't have an established position that you're comfortable with, Jeżeli nie masz pozycji, w której jesteś komfortowo, przynajmniej się czujesz, then you're going to be constantly waiting for a pullback that just never to wtedy będziesz czekać cały czas na pullback, który może się nie wydarzyć, czyli na takie zwrotkę ceny do swojej przystępnej ceny, która może się nie wydarzyć. comes. And if that were to happen or something similar were to happen here, Jeżeli to by miało się wydarzyć również tutaj, you know, Bitcoin could be back at 24,000 Bitcoin może dojść do 24 000 około, before you know it. And if you don't have gdzieś zanim się gdzieś przekonasz o tym, czy ewentualnie zanim się ogarniesz, your allocation that you're looking to obtain, you may be just waiting and waiting for a pullback that never comes. i wtedy będziesz czekał, powiedzmy, na pullback gdzieś z 24, pewnie taki będzie zniżka i wtedy powie, o, będzie spadać znowuż i może nie wejdziesz. And before you know it, what if Bitcoin's back at 31? I zanim się spoglądniesz znowuż, co jeśli BTC będzie w granicach 31 000? Again, not a prediction, not Oczywiście to nie jest predykcja. expecting it necessarily, Nawet nie mówię, że to musi się w taki sposób wydarzyć. but Bitcoin has a habit, Ale BTC, czyli Bitcoin, ma habit tutaj has had a history i historię of surprising, of volatility, and we're tego, że mamy tą zmienność i ona potrafi nadejść w nieoczekiwanym in momencie. a very, very low volatility event or environment right now. And typically in such very low vol events for Bitcoin, I najczęściej to się dzieje po takich eventach, gdzie mamy bardzo znużony rynek, bardzo mało wolumenu, który napływa, praktycznie go nie ma. you'll get at some point an explosion in price. W pewnym momencie dostajesz eksplozję tego wolumenu. And of course that explosion in price may come to the downside. I ta eksplozja może oczywiście zejść jeszcze niżej. But if it came to the upside, there is so much potential short covering interest and then sideline buyers that can chase this market. I wtedy mamy właśnie tych takich graczy, którzy gdzieś podążają za tym marketem i chcą gdzieś jeszcze ewentualnie ugrać coś na tych spadkach. Próbują brać udział w wyścigu tej ceny To significant levels. And we do odpowiednich poziomów. could have a situation like we had back in that early 4-year cycle that you Możemy mieć też sytuację taką, jak mieliśmy na początku tamtego 4-letniego cyklu, get a big run up and gdzie mieliśmy dużą zwyżkę. everybody eventually capitulates and buys. Czyli tak jak wtedy do tych $14,000, co pamiętacie, co wyszliśmy. Then you get a massive retrace. I potem możemy mieć masywne spadki od 30 000, powiedzmy do 24, nawet do 20. All the way back down. Multiple paths Bitcoin can take. Bardzo dużo rzeczy może się zdarzyć, tak naprawdę nikt nie wie, co może się wydarzyć tutaj. But I'm at the point here where I simply want to say this is a great price as far Ale ja jestem w tym punkcie, że chcę powiedzieć to, że to jest odpowiednia cena, wyśmienita cena, as I'm concerned. It's come down over a long period of time. która zeszła od dłuższego czasu, So I've got time working with me. I've więc mam czas, który pracuje na mnie, got the price mam cenę również. retracement from the top working with me. We have Spadek z górki też działa dobrze dla mnie. sentiment working with us. Sentyment również. We have the 4-year cycle timing working Mamy też czasowość na 4-letnim cyklu, który również działa. with us. So as far as I'm concerned, as an investor who's willing to wait a couple more years, A więc jako inwestor, który gdzieś potrafi poczekać parę lat for the next possible reduction in allocation, na kolejną redukcję w swojej alokacji, this is an opportune time to jest szansa. to be buying. It's pretty simple in the end. To jest bardzo łatwe na koniec. In a market, in an asset class that over a long period of time has Jeżeli mamy takie aktywo czy market, been appreciating, just buying low will serve well, dlatego kupno tak nisko pewnie będzie odpowiednie. right? That was a buy right there. There was a buy in September. Dlatego tutaj mieliśmy w tamtym okresie też we wrześniu kupno w 2018.
If I can get this to move. So there was a buy in September. There was a buy. A nie, on tutaj pokazuje dokładnie na początku. 2018, potem we wrześniu 2019 i jeszcze jeden zakup Here at the capitulation low, and that was it. w lutym 2020. To były 3 zakupy, które zrobił. 3 lows, 3 buys, and then a sell up here at 28, which was planned, which was intended. I potem sprzedaż przy 28 tysiącach, tak sobie założył, mimo tego, że to poszło dużo wyżej, to get back the initial investment. Żeby dostać z powrotem to, co się zainwestowało. And then there was a sell. A potem była sprzedaż gdzieś tutaj w tych granicach w lutym. Here at that 43,000 level. Przy 43 tysiącach. Zobaczcie, nawet nie przy 64 czy 69. When that 10-month moving average was lost. And again, in hindsight, as I've shared before, more should have been sold at that point. And now there is I pewnie powinno być więcej sprzedane wtedy. Another buy that occurred. I don't know why I have trouble pulling this off, but one here in June. I teraz mamy te zakupy, które są obecnie pod ten cykl, czyli w czerwcu 2022. At those lows, and then of course this final tranche allocated today. I to, co teraz sobie założyłem w tym momencie. Which I believe these, in hindsight, in years to come, will represent close to, maybe not the absolute lows as I shared, but close to the lows as possible. So what does this next cycle potentially look like? Of course, jak ten cykl może wyglądać, jeżeli chodzi o ten, w który teraz wchodzimy? Of course, again, assuming that we've made that low, and if we haven't, we'll make that low soon enough and we'll begin the next cycle. What is this next cycle potential? Czyli jeżeli byśmy mieli ten dołek albo go nie mamy, jak on będzie wyglądał? Look like? Well, this is something that would have to gonna wait and see how it unfolds. To jest coś, na co musimy niestety poczekać. Mostly. If you watch that first video from December of 2008, jeżeli pamiętacie to pierwsze wideo z grudnia 2018, in the very first video, the idea of a possible left translated cycle that would come not in this cycle. Mówiłem o tym, że wtedy możliwe, że będziemy mieć ten lewoskrętny, można to tak nazwać, 4-letni cykl. But the one to follow. I said I thought we had at least może nie w kolejnym, ale może za kolejnym. One more cycle that mirrored the prior ones, but that the fourth cycle, representing 16-year block, could be left translated. And what that means is, czyli 1, 2, 3, 4 może być właśnie tym, który być lewoskrętny. Co to oznacza? Look at these red candles. They illustrate the months from the low to the top. And in each... I tutaj mamy te czerwone strzałki powyżej, które reprezentują to, ile mieliśmy miesięcy, które reprezentowały ilość miesięcy od dołka. 35 and 35 months to a top. Very consistent. That resulted in roughly 12 to 14, or actually around about... Także zobaczcie, 35. 14 months consistently in the declining or bear phase of these 4-year cycles. And everybody's looking at these cycles now, especially that they're talked about so much, and projecting forward again something similar. I każdy teraz właśnie patrzy na to, co się dzieje i próbuje zrobić predykcję, czy to będzie w taki sam sposób. And looking at something like this and saying, well, you know, I think we could mirror what we've always done and make a run up to 200,000. I oczywiście może się tak wydarzyć, że dojdziemy gdzieś do $200,000, jeżeli byśmy mieli to powtórzyć. Wtedy widmo dodania inflacji na BTC raczej nie grozi. And I think I learned my lesson from the last cycle in talking about price low too much and should have maybe just continued to focus on time. From a timing standpoint, even from that very first video, the idea that we would top around this time frame and bottom around this time frame was exactly what I presented back. I wtedy w tamtym okresie dokładnie mówiłem o tym, że możemy dojść do tego, co się wydarzyło, czyli szczyt gdzieś w tym okresie i dojście czasowo do dołków, powiedzmy 12-14 miesięcy później. Although presenting a much higher potential price target.
don't want to talk about that more so, not because the last cycle didn't make six figures, but more importantly because... Nie chcę o tym mówić tylko też ze względu na to, że ostatni cykl nie wyszedł nam powyżej $100,000, czyli 6 cyfr. Because as I introduced in that first video 4 years ago, we now had 3 right translated cycles. Teraz w tym momencie mamy te, które były po prawej stronie, szczyty każdego cyklu, czyli prawoskrętny do tej pory. Top occurred well past the midpoint, that it stands to reason that there's a reasonable chance that this 4-year cycle will top in what's called left translate. Jest duża szansa, albo bardziej przynajmniej taka odpowiednio wystarczająca szansa na to, że możemy dojść do szczytu po lewej stronie. Meaning that we don't top around month 33 or 34, that we top before the midpoint. If the Gdzieś w połowie będziemy mieć szczyt. Point is 24 months, then possibly Gdzieś za 24 miesiące. 22-month top or 20-month 22, czyli w granicach, nie wiem, czy on to dokładnie pokazuje listopad, on pewnie powie 2024. top, or even maybe slightly beyond the midpoint, around 26 months. Może to być też 26 tygodni. I know that doesn't really gel with the halving narrative, but I wiem, że to wtedy nie działa w tej narracji halvingu. To jest bardzo ważne do tego, co mówiłem pod koniec ostatniego odcinka. many of you who follow along know that I don't believe the halving has any impact on price. I know that it's a contentious sort of position. Moja wizja na to jest taka, że wielu z was mówi, że, czy ja nawet tutaj, że halving nie ma żadnego znaczenia na cenie. And many of you also don't believe or would agree with that. I wielu z was też to potwierdza. But I do. I believe Ale ja wierzę w to, że halving nie ma zupełnie żadnego znaczenia. that the supply of Bitcoin is known and Dlatego, że ilość bitcoinów jest znana. Dlatego pamiętajcie, ilość bitcoinów jest znana, to jest tylko 21 milionów. Nie ma szans, żeby wrzucić więcej. I miejmy nadzieję, że tego będziemy się trzymać. Jeżeli jakakolwiek inna narracja przyjdzie tutaj. it's factored in from the beginning, and it's really a demand story. And that's why I believe some prominent influencers, let's call them, online have been very wrong on this. Dlatego wierzę, że bardzo dużo osób popełnia błąd, jeżeli wierzy, że halvingi, Talking about supply and not talking about demand. gdzie mówią bardziej tutaj o supply i demand, czyli podaży, popycie, nie do końca. So I think there's a reasonable chance that we can form a left translated cycle in this. A więc widzę, że jest duża szansa na to, albo przynajmniej odpowiednia, żeby skręcić na lewoskrętny, nie prawo, jak to było do tej pory w 4-letnich cyklach. In this cycle to come, and there's also a chance that in that case that we don't make a new high in this 4-year I w tym momencie możemy nie dojść do kolejnego all-time high, cycle, that we spend this next 4 years. gdzie kolejne 4 lata spędzimy, I wouldn't call it going sideways, although when you kind of zoom nie żeby to nazwać boczniakiem, out in the future, it may look a lot like that. Plenty of movement can occur in oczywiście będzie bardzo dużo rzeczy, które się będą działy, czyli chodzi o ruch cenowy BTC. a 4-year period, but there's a possibility that this next cycle does form left translated. I wtedy ten cykl może być lewoskrętny, czyli możemy mieć niższy szczyt niż ostatnio. Or if it does, and let's just call it 22 months. 22 miesiące. And if we go Nazwijmy out to sort of tak. 22 months from here, we're looking at sort of that November 24th. Czyli wtedy, jeżeli to miałoby się wydarzyć, to by był listopad 2024. time frame for a possible high. Now, we don't know where that price can come from. So we could have a situation where we could be looking at a fast move up and a blow off top that occurs early. Oczywiście możemy mieć też dużo wyższą cenę, czy powiedzmy dużo wyższe wzrosty, bardziej strome. So could you imagine what would happen if we made an all-time high by October of 2024, I czy na przykład jeżeli by się taka rzecz wydarzyła, że około października 2024 byśmy mieli wyższy szczyt niż poprzednio, still well short of that 3-year rising period that we're so accustomed to seeing, the super cycle narratives at that point
would be so intense, it just wouldn't be funny, really. Wtedy ta super narracja też by była bardzo zintensyfikowana i raczej nie miałoby to, zdaniem Boba Loukasa, sensu. So, Bitcoin could be setting up here for a 4-year cycle that could really surprise. Także ten 4-letni cykl może zaskoczyć. And certainly one that can change character. I może zmienić to charakter. And that's something we're going to have to be mindful of. Dlatego pamiętajcie o tym, co mówiłem ostatnio, czyli te 40 parę tysięcy, 40 tysięcy to jest jeszcze bezpiecznie dla górników przy kolejnym halvingu. Chyba że mnie ktoś poprawi z matematyką. Ale 40 tysięcy to jest jeszcze wydobycie oczywiście BTC. Oczywiście może być wzrastający hash rate do tego momentu i może być bardzo dużo osób, które chcą zdobyć tutaj, ale wtedy ci najsłabsi się wykruszą. Tak to zaprojektował Satoshi. The strategy, the reason why I point this out is there's really no way of predicting this. A więc tak naprawdę nie wiemy, co się wydarzy. Nie jesteśmy w stanie zrobić jakąkolwiek predykcję. There's no point. Nawet nie ma sensu. In setting your trading or your let's call it your investing strategy now. Żeby ustawiać swoją inwestycyjną strategię już teraz. Now, based on where this cycle may peak. Bazując na tym, gdzie będziemy mieć szczyt. Okay, it's probably going to peak within this wide window of 22 to 35 months. A więc powinno się to zdarzyć pomiędzy 22, czyli ten szczyt od poprzedniego szczytu, do 35 miesięcy. And from a price of 40,000 to 200,000. I cena od 40 tysięcy widełki do 200 tysięcy dolarów. If you think about it, that's not predicting anything. I jeżeli pomyślisz o tym, to tak naprawdę nie przewidujemy tutaj nic. Right? And the point is you can't predict it. Ale punktem takim głównym to jest to, że nie możemy przewidzieć. You just can't. All you can do is buy low. To, co możesz zrobić, to kupić nisko and try your best to i spróbuj przynajmniej jak najlepiej, cash in on the allocation, żeby wziąć tą gotówkę z tej alokacji. Widzicie, że on tutaj nie kupował, powiedzmy, na samych dołkach i sprzedawał na samych szczytach, ale wystarczyło, żeby zarobić potężne, przynajmniej mocne pieniądze. Market tells us is the best time to do that. So this next 4-year cycle will be more of a hands-on approach to where we could be looking at possible. Więc kolejny 4-letni cykl może być takie czekanie bardziej na to, co się wydarzy. Cutting exposure, not because we love fiat, as everybody likes to talk about, or that we don't like Bitcoin, but only because we want to stack more Bitcoin over the years. I dlatego go sprzedajemy. Czasami nie po to, żeby go sprzedawać w zupełności, ale żeby jeszcze więcej tej alokacji w BTC mieć później, żeby odkupić go na dołkach. Over the cycle. We want to be able to, in 4 years' time, chcemy gdzieś w przeciągu 4 lat be able to sell a reasonable or significant amount, always holding some, when the market tells us we should be doing that, and then wherever this next 4-year cycle low forms from a price standpoint, I do believe from a time perspective. I wtedy być gotowym na to, kiedy będziemy mieć te najniższe dołki w kolejnych, najniższe może nie, ale niskie dołki przy kolejnym cyklu. Be around this area. But wherever it forms, we want to be able to then buy again. I wtedy po tej sprzedaży gdzieś tutaj blisko szczytów, chociaż niekoniecznie aż tak blisko, ale gdzieś przy szczytach, wtedy jesteśmy gotowi na odkup. And where we now start this cycle with 42 Bitcoin in a model portfolio. Gdzie teraz mamy 42 BTC w tym portfolio. We want to have 80 Bitcoin. Wtedy możemy mieć 80. And 80 Bitcoin with the initial $100,000. I też te 80 bitcoinów ze 100 tysiącami dolarów, które mieliśmy od samego początku. Model allocation from 2018. And that to me serves that long-term investing and I dlatego to jest dla mnie ta długoterminowa inwestycja. HODL objective, but at the same time making right decisions. Można na to nazwać też hodlowaniem, ale przy tej samej okazji odpowiednie decyzje. That are not about timing, but not timing to the day and the week. Nie to, że
boimy się, powiedzmy, czasowości na dniowym wykresie czy tygodniowym. But the right decisions at the right time Ale odpowiednie decyzje w odpowiednim czasie, to increase that stack. żeby zwiększyć tą pozycję. So as we start this new 4-year cycle, I'm excited to be part of it. I did sort of say numerous times throughout the last 4 years that this will only be Jestem podekscytowany oczywiście tym, co się dzieje i mówiłem kilkakrotnie w ostatnich 4-letnich one cyklach, cycle kind of journey, but it's been fun. że jest to zabawa, It's been an experience. jest to It's doświadczenie been a learning process as i też proces nauki. well. As far as I'm concerned, you're always learning, no matter how long you've been studying A wiemy, że zawsze się utrzymy. or working on a discipline. The learning never ends, Wiemy, że nauka nigdy się nie kończy, będziemy pracować nad dyscypliną and it's up to us. It's important that i to jest bardzo ważne, że to jest tylko dzięki nam. we embrace that and understand that we were not I tylko my możemy to zrozumieć. never get everything perfect, Nigdy nie będzie wszystko perfekcyjne. and we want to learn from those experiences. I będziemy właśnie uczyć się z tego, co tutaj się dzieje. Także widzicie, jak to przynajmniej wygląda u Boba Loukasa. Jeżeli wyjdzie kolejna audycja, jeżeli będę gdzieś oczywiście nadal tutaj i nie pisał książki, powiedzmy już full time, to zawsze będę miał czas na przetłumaczenie Boba Loukasa. Także mam nadzieję, że się podobało. Życzę wam wspaniałego dnia. Jeszcze raz, no i pamiętajcie, dajcie znać, co o tym oczywiście myślicie, ale pamiętajcie, zostańcie z Bitcoinem.